Witam Was, moi drodzy, dzisiaj przy niedzieli. Aż mamy dzisiaj niedzielę, to dzisiaj taka mała, fajna historyjka będzie, która znowu daje troszeczkę do myślenia. Dlaczego często też takie historie się pojawiają na naszym kanale? Pewnie niektórzy się zastanawiają. Moi drodzy, kanał to nie tylko i wyłącznie o jedzeniu. Nie tylko i wyłącznie o jakichś suplementach, nie tylko i wyłącznie o jakichś urządzeniach, które wspomagają nasze zdrowie. Jednak pamiętajmy, że najważniejszą rzeczą, żeby cokolwiek zmienić w swoim życiu, swoje zdrowie, cokolwiek, to jest nasza psychika. I kiedy ona nie działa w 100% tak, jak ma działać, kiedy jest zakłócana przez różne czynniki, zapomina o swoich najważniejszych, jak gdyby, priorytetach, to wtedy nam to wszystko nie będzie po prostu działać tak, jak ma działać. Dlatego przez takie historie staram się również przekazywać rzeczy oczywiste, o których zapominamy. Bardzo często o nich zapominamy. Więc staram się po prostu przypominać, a w formie takich historii dużo lepiej zostaje to zapamiętane po prostu w naszej głowie. Też ostatnio zmienił się troszeczkę czas publikacji filmów, jak zauważyliście. Teraz one gdzieś tak między 16 a 17 wychodzą, ponieważ YouTube mnie tutaj troszeczkę sugeruje cały czas, że powinienem to robić po południu, ale też i z drugiej strony jest to może i w ostatnich czasach lepiej dla mnie, kiedy one wychodzą po południu, ponieważ przez dodatkowe prace, które mamy i tak dalej, nie jestem w stanie zawsze tego zrobić, żeby to było na rano. Ponieważ bardzo często dopiero późno w nocy mam czas, żeby złożyć jakiś film, czy go nagrać, tak jak na przykład teraz nagrywam na świeżo dla Was. I przez noc dopiero mi się ten film ładuje i bardzo często musiałem gdzieś czekać do 4, 5 nad ranem, żeby po prostu uzupełnić wszystkie opisy, tagi, miniatury i playlisty, go powsadzać w ten film, wiecie, ten cały mik-mak, co tam to jest związane, tą całą listę cenzurową wypełnić, która tam jest podawana, żeby on był po prostu na 6. A tak po prostu teraz go sobie wrzucam w nocy, on się w nocy ładuje, już nie muszę czekać na niego, a po prostu rano go uzupełniam i programuję na czas, o który ma wyjść. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, ale nie przeciągajmy, już przejdźmy sobie teraz do historii, którą dzisiaj dla Was przygotowałem. Mianowicie, były sobie kiedyś dwie żaby. Jedna gruba, druga chuda. Byli najlepszymi przyjaciółmi. Od samego początku po prostu razem się wychowały. Zawsze wszystko razem robiły, zawsze razem wszędzie chodziły. No i tak było też tym razem. Wędrowały sobie razem przez łąkę i gdzieś tam z daleka zauważyły człowieka, że człowiek gdzieś tam coś położył. Więc jak to te żaby dosyć ciekawskie były, ruszyły od razu w to miejsce, żeby sprawdzić, co tam jest położone teraz, co ten człowiek tam położył. Więc w końcu doszły do tego miejsca, jednak patrzyły do góry i widziały, to jest po prostu coś dużego. Nie potrafiły zajrzeć do środka. No więc zastanawiały się, jak to zrobić, aż w końcu wymyśliły, wiesz co, wskoczymy po prostu do środka, zobaczymy, co tam jest, później wyskoczymy. No i jak pomyślały, tak zrobiły. Więc jednym susem wskoczyły sobie do środka. Okazało się, że była to bańka do mleka, w której jeszcze było mleko. No i te żaby teraz zaczęły pływać w tym mleku i zaczynały się zastanawiać, jak tu teraz stąd wyjść. Ponieważ mleko, jak to mleko, nie dało rady odbić się nogami, ściany były zbyt śliskie, żeby po prostu stamtąd wyjść i nie mogły stamtąd wyjść. Więc tutaj ta gruba żaba zaczęła się troszeczkę niepokoić. Jak my teraz stąd wyjdziemy? Przecież tu nie ma szans, żebyśmy się stąd wydostali. Na to druga żaba odpowiada, nie martw się, na pewno ktoś przyjdzie. I tak sobie pływały, minęło parę godzin. Na to znowu gruba żaba mówi, ja już naprawdę nie mam powoli siły, to wszystko jest bez sensu. Ileż będziemy czekać, aż w końcu ktoś przyjdzie i nas uratuje. Na to znowu druga żaba odpowiada, nie martw się, mój przyjacielu, zobaczysz, na pewno ktoś przyjdzie i nas uratuje stąd.
No i cóż, mijały godziny, aż w końcu zrobiła się już północ. Księżyc wyszedł, świecił bardzo pięknie, była pełnia księżyca. No i żaby dalej w tym mleku już zmęczone pływały. I wtedy gruba żaba powiedziała: widzisz, mówiłem ci, to wszystko nie ma sensu. Ja już nie mam po prostu dalej sił pływać, jakże ja już po prostu mam dość. Poddaję się. I w tym momencie po prostu poszła na dno do tego mleka. Tutaj druga żaba teraz bardzo mocno się załamała, że utraciła swojego najlepszego przyjaciela, z którym była już od zawsze, którego znała od dzieciństwa. I przez ten cały ból, który czuła tutaj po stracie tego przyjaciela, zaczęła jeszcze mocniej pływać w tym mleku. Odbijała się tymi nogami, ile się dało, po prostu z całych sił. I po chwili takiego pływania nagle z mleka zrobiło się masło. Ta żaba, przez to, że tak mocno zaczęła wierzgać tymi nogami, po prostu ubiła to mleko w masło. I w tym momencie mogła już stanąć i wyskoczyła z tego pojemnika i ruszyła w stronę lasu. Jednak bardzo mocno cierpiała z tego powodu, że straciła swojego najlepszego przyjaciela. Po jakimś czasie żaba ożeniła się i miała wiele dzieci. I teraz co wieczór, codziennie opowiada swoim dzieciom historię o swoim przyjacielu. Po to zmotywować te dzieci do tego, żeby się nigdy nie poddawały w życiu, kiedy przyjdzie im jakaś ciężka sytuacja. Jaki morał z tego, moi drodzy? Morał jest z tego taki. My też w życiu przechodzimy bardzo często przez przeróżne ciężkie sytuacje, gdzie na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że sprawa jest przesądzona, że już nie ma absolutnie żadnych możliwości, żeby cokolwiek zrobić z tym, że po prostu jesteśmy na przegranej. I bardzo często mamy też ochotę się poddać w takim momencie. Już nie chcemy dalej się przez to wszystko przeciskać. Jednak, moi drodzy, morał jest z tego taki: dopóki się nie poddałeś, to nie przegrałeś. Więc nigdy się nie poddawaj, bo wyjście zawsze można znaleźć z każdej sytuacji. Choć czasem nie jest ciężko i wymaga to całej naszej energii, pomimo że jesteśmy już zmęczeni, ale musimy jeszcze raz zainwestować naszą całą energię, jaką mamy dostępną. Wszystko postawić na jednej karcie, niekiedy nawet. Tak jak zrobiła to ta żaba. Ostatkiem sił zaczęła tak mocno wierzgać nogami, aż ubiła to mleko w masło. I dzięki temu mogła wyjść. Postawiła wszystko na jednej karcie. Równie dobrze mogło jej już nie być, ponieważ wyczerpałaby swoje siły do zera i byłby koniec. Jednak tak się nie stało. Także, moi drodzy, nigdy się nie poddawajmy, zawsze róbmy swoje i szukajmy dobrego wyjścia. Także ja wam życzę wszystkim miłej, spokojnej niedzieli. Jeżeli ci się spodobało, a jest niedziela i chcesz posłuchać więcej takich historii, to na końcu tego filmu, chyba tu u góry, wyświetlą wam się takie 3 okienka i tam znajdziesz tą właśnie playlistę Historia z morałem, lub możesz wejść bezpośrednio na kanał i kliknąć sobie w Historia z morałem w playlistach. Tam jest dużo więcej właśnie takich historii. Także życzę wam wszystkim miłego dzionka, trzymajcie się, hej!